Witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam opowiem o tym, jak używam mojego konta na Epidemic Sound po roku czasu, jakie są plusy i minusy tego konta oraz czy warto w ogóle się tym zajmować. Ja używam konta na Epidemic Sound od ponad rok czasu i obecnie uważam, że jest to jedna z najlepszych platform muzycznych dostępnych w internecie. Dlaczego? Powiem Wam, jakie są plusy i minusy konta na Epidemic Sound. Minusem tego konta jest to, że jest to konto płatne. Opłata za to konto wynosi 10 funtów brytyjskich. W Polsce by to wychodziło około, podejrzewam, że około 50-60 zł na miesiąc, więc nie uważam, żeby to była jakaś wygórowana cena za serwis, który posiada ponad 35 tysięcy utworów, komercyjnych wykonawców i ponad 10 tysięcy efektów dźwiękowych, które możecie wykorzystać w Waszych filmach na YouTubie, Instagramie, TikToku czy Facebooku. Bowiem ta platforma zapewnia Wam muzykę na wszystkie te platformy społecznościowe, włącznie z monetyzacją. Także uważam, że jest to naprawdę za tą cenę, jest to bardzo dobry serwis. Co to jest w ogóle Epidemic Sound? Epidemic Sound jest to platforma muzyczna, która skupia wykonawców, którzy specjalnie dla tej platformy komponują muzykę. Muzyka, która jest na Epidemic Sound, nie jest nigdzie na żadnej innej platformie. Nie jest na przykład na SoundCloud, czy na Bandsound, czy na innych platformach muzycznych, gdyż właścicielem tych utworów jest Epidemic Sound. Najpierw powiem o minusach tego serwisu. Największym minusem jest to, że jest to serwis płatny. No ale coś za coś, tak? Nie możemy wymagać od wykonawców, żeby pracowali za darmo. Drugim minusem tego serwisu jest to, że możemy korzystać z tej muzyki, możemy ją pobierać bez ograniczeń, możemy wystawiać nasze filmy na YouTubie, Instagramie, TikToku czy Facebooku, ale tylko w czasie aktywnego abonamentu na Epidemic Sound. Mamy aktywne konto na Epidemic Sound, mamy opłacony abonament, czyli możemy pobrać sobie utwór, wstawić go do naszego filmu, wystawić na portalu społecznościowym i w ramach tego abonamentu możemy z tego utworu legalnie korzystać na każdej platformie społecznościowej. Natomiast jeżeli nam wygaśnie, wyłączymy sobie abonament na Epidemic Sound i wystawimy ten sam utwór ponownie, gdy mamy nieaktywne konto w serwisie, wówczas otrzymamy copyright claim, czyli roszczenie dotyczące praw autorskich o bezprawne wykorzystywanie utworu, do którego już nie mamy prawa. Także tylko aktywny abonament daje nam możliwość korzystania z tej platformy. Jakie są plusy korzystania z tego serwisu? Po pierwsze, mamy bazę ponad 35 tysięcy komercyjnych utworów. Możemy je sobie sortować według gatunku, według nastroju. Są też gotowe albumy przygotowane przez serwis, na przykład tematyczne, na przykład travel, czy gaming, czy jakieś inne tematy, gdzie jak sobie wejdziemy w taki album, to mamy przykładowe utwory, które są wyselekcjonowane przez serwis i raz na miesiąc jest ta baza aktualizowana i dodawane są nowe albumy. Możemy z tego korzystać, możemy też korzystać szukając, że tak powiem, na piechotę utworów i mamy tutaj bardzo wygodną wyszukiwarkę, wpisujemy sobie na przykład, nie wiem, muzyka relaksacyjna, wyskoczy nam tutaj parę utworów, wybieramy sobie jeden z nich. Jak widzicie, jest tutaj też informacja o tym, jaka jest długość utworu, jakie jest jego tempo, jaki jest jego klimat i jeżeli trafimy na utwór, który się nam podoba i klikniemy sobie na wybierz podobne, wyszukaj podobnie, wówczas wyskoczą nam przeselekcjonowane pod względem tego samego klimatu lub tego samego instrumentarium podobne utwory, także nie trzeba grzebać, szukać po całym serwisie podobnych nagrań. Także jest to niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o użytkowanie tego serwisu. I dany utwór możemy sobie ściągnąć, pobrać w dwóch wersjach. Jedna wersja jest to wersja taka skompilowana muzyczna, a druga wersja jest to wersja tego samego utworu rozłożonego na poszczególne instrumenty.
Ja od roku czasu używam Epidemic Sound. Jestem z niego niesamowicie zadowolony z tego względu, że mam naprawdę olbrzymią bazę muzyczną, którą można sobie sortować według gatunku, według nastroju, gdzie mogę sobie znaleźć poszczególne utwory w danym klimacie i naprawdę zajmuje to niewiele czasu. Do plusów tego serwisu można też zaliczyć to, że można z niego zrezygnować w dowolnym momencie. Założyć konto na tym serwisie, zapłacić za 1 miesiąc, używać go przez na przykład liczy się miesiąc kalendarzowy, czyli na przykład pierwszy albo od 10 do 10. Po miesiącu stwierdzimy, że nam już ten serwis jest niepotrzebny, możemy go przerwać abonament, gdyż jest on tylko opłacany miesięcznie. Po wyłączeniu tego abonamentu i zakończeniu się tego okresu, to po tym czasie już nie możemy używać podobnie tych utworów, natomiast filmy, które są już wygrane w czasie trwania abonamentu, są na tym serwisie aktywne i oczywiście na nimi żadnych claimów nie będzie. Mam teraz dla Was dobrą wiadomość, mianowicie w linku pod tym filmem jest link referencyjny do bazy Epidemic Sound. Jeżeli w niego klikniecie, dostaniecie 30 dni za darmo, całkowicie za free. Cały miesiąc możecie użytkować za darmo ten serwis. Po miesiącu płacicie jeden abonament za 1 miesiąc i po tym czasie możecie sobie zrezygnować. Czyli macie jak gdyby 2 miesiące w ramach jednej opłaty. Myślę, że jest to bardzo dobra oferta dla wypróbowania tego serwisu. Tym bardziej, że nie ma żadnych terminów i nie trzeba się tutaj, że tak powiem, niczego przestrzegać dodatkowo. Dla mnie jest to naprawdę super serwis. Zaoszczędza mi bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o muzykę i o znalezienie odpowiednich klimatycznych utworów do różnego rodzaju filmów, a jest to naprawdę przebogata baza muzyczna i instrumentalna do Waszych filmów. To wszystko, jeżeli chodzi o ten serwis. Możecie zadawać mi pytania. Jeżeli się Wam ten film podobał, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, do wsparcia kanału Malina Vlog i cóż, zapraszam na kolejne moje filmy. Do zobaczenia się. Trzymajcie się. Cześć.